No i moi kochani, ruszamy z kolejną podróżą. Tym razem na pierwszy ogień idzie Izrael, kraj, który od zawsze budzi ogromne emocje. Od Tel Awiwu przez Jerozolimę, aż po granicę Palestyny. Zobaczymy, jak naprawdę wygląda życie tu i teraz. Chcę Wam pokazać nie tylko te najbardziej znane miejsca, ale też porozmawiać z ludźmi, poczuć atmosferę i zrozumieć, co tak naprawdę się tu dzieje. Fontanna i ludzie, którzy zginęli po prostu. Zaraz Wam powiem, skąd w ogóle ta nazwa Ściana Płaczu. Tutaj Jezus przechodził przez mękę, ukrzyżowanie. Tutaj w tym miejscu został złożony do grobu. Tu była grota, w której podobno się urodził. Więc jeśli interesują Was prawdziwe historie, a nie tylko medialne skróty i nagłówki, to zostawcie subskrypcję, żeby nic Wam nie umknęło. Będzie szczerze, momentami pewnie ciężko, ale na pewno autentycznie. Lecimy! Siemanko moi drodzy, pozdrowienia jeszcze z Polski. Właśnie jadę oddać samochód, który miałem od Odkryj Auto. Dziękuję bardzo. Przed chwilą odebrałem wizę do Rosji, dostałem wizę na 30 dni. W połowie trasy dołączy do mnie Paweł, także też fajnie. Jadę oddać auto i rano lecę do Izraela. Miejmy nadzieję, że mnie wpuszczą normalnie, ponieważ moja przeszłość krajów tych, które odwiedziłem, krajów arabskich przede wszystkim, jest tak bogata, że szok, a oni tego nie lubią. Także trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało. Podróż naprawdę zapowiada się niesamowicie. Mam ciekawe kierunki do odwiedzenia, także żeby się wszystko udało. 4 rano. Ruszam. Dość niespokojnie spałem dzisiaj. Co chwilę się budziłem, bo się bałem, że zaśpię mi lot. Ruszam. Jestem już na lotnisku. Akurat, żeby polecieć do Izraela, mimo tego, że zrobiłem odprawę wcześniej, to i tak trzeba się zgłosić do punktu i pokazać, że się ma zezwolenie na przyjazd. Kiedyś nie trzeba było żadnej wizy ani nic, teraz niestety się to zmieniło, trzeba takie pozwolenie dostać. No i tak, już jestem po wszystkim. Fajnie, bo kolejka była taka, że bym 2 godziny chyba stał w ogóle do odprawy. Są takie bramki, że się płaci 45 zł i można sobie wejść bokiem. Także musiałem z tego skorzystać. Nie mogłem plecaka wziąć ze sobą, tak musiałem do drugiego przepakować cały sprzęt. No i tak, moi drodzy, jestem w Izraelu. Jak tylko wyjdę z lotniska, opowiem Wam, jak wyglądało moje krótkie przesłuchanie tutaj. Trochę jestem zaskoczony, ale to Wam zaraz opowiem. No, idę na pociąg. Aha, nie, jeszcze trzeba jakiś hajs wypłacić sobie. Hajs, a później pociąg. Wypłaciłem pieniądze. Tak jak wyglądają. Przelicznik mniej więcej tak 1 do 1 ze złotówką. Ale podobno drożej tu jest. No, bilet do Tel Awiwu, do centrum 11,50. No, z peronu drugiego za parę minut mam pociąg, także idealnie po prostu. Ale tu pewnie często też odjeżdżają. Tutaj fontanna i ludzie, którzy zginęli po prostu. Ich Hamas zabił. Pełny świeczek. Od razu na początku tego filmu chciałem Wam zapowiedzieć, że ja nie przyjechałem tutaj, bo chciałem tu przyjechać. Nie przyjechałem tutaj, żeby promować tego kraju. Każdy wie, co tutaj się dzieje. Każdy wie, co premier tego kraju, co rząd tego kraju i co wojsko wyczynia kawałek dalej. To, co się tam dzieje, to każdy wie.
że to jest... Kurde, muszę to uważać, jakich słów też używam. W Polsce nadziałem. Miałem Polaków, którzy tu mieszkają. Ale umówmy się, tam dochodzi do ludobójstwa i taka jest prawda. Tak to jest. Ale przyjechałem tutaj, ponieważ stąd chcę przejechać na zachodni brzeg. O, to jest restauracja, Bangkok. Tam chcę pojechać, chcę wam pokazać, jak tam wygląda. Oczywiście w drugą stronę raczej nie pojadę. Wiadomo, jest tam wszystko zamknięte. Ale to zobaczycie w najbliższym czasie. Szedłem do hotelu. Ja wiem, że to, co było na zdjęciach, a co jest tutaj, patrzcie, jaki syf. Ale jest różnica, szok. Ciekawe pokoje. No i zaraz idę tam zobaczyć na plażę. A więc tak, na lotnisku oczywiście, wiecie, poszedłem z paszportem. Pani zadaje dużo pytań, zadaje. Aż w końcu zapytała, co to za wiza. A tam wiza z Mauretanii. Wiadomo, Mauretania, kraj arabski. Ja mówię, że Mauretania w Afryce. A on mówi tak, dobra, do pokoju. Przesłuchanie. Przyszedłem do tego pokoju. Mówię, że mam pytanie. On mówi, czekaj, bo coś załatwiam. Przyszła pani jedna z moim paszportem i tam mnie woła. Miałeś pytanie. Ja mówię, no, że mój paszport, że czekają na mnie, bo miałem jechać pociągiem do miasta. Akurat spotkałem taką parę, jedną Polkę, właśnie z chłopakiem stąd i mieliśmy razem wracać. No i zaczyna się wypytywanie, po co przyjechałem, kim jestem, co robię i tak dalej. No i że jestem vlogerem podróżniczym, że nagrywam, że podróżuję po świecie, że byłem w 161 krajach, w sumie 2. No i on mówi tak, w jakich krajach byłaś w ostatnich 2 latach? Proszę pani, to było ponad 70, przecież nie będę wymieniał. Ona mówi, dobra, które z takich jakiś Iran, Syria, cokolwiek takiego? Ja mówię, no w tych byłem akurat 3 lata temu, no ale były takie, w których byłem. Ona tak się patrzy, mówi, dobra, pokaż Instagrama. Pokazałem Instagrama, zrobiła follow, dobra, miłego pobytu. Aha, tylko mówię tak, tylko żebyś nie jechał na stronę palestyńską, nie wolno. Mówię, dobra. Okej. Idę właśnie zobaczyć na Bugrashov Beach. Plaża, która tu jest podobno jedna z lepszych. Ja nie wiem, czy dobrze idę. Ogólnie pogoda dopisuje bardzo, bo jest fajne, 26 stopni. Nie ma co. Idealnie, bo cieplej by było, że za ciepło. Moi drodzy, co powinniście wiedzieć na temat Tel Awiw? Przede wszystkim, że jest to miasto, które podobno nigdy nie śpi. Jest uważane za imprezową stolicę Bliskiego Wschodu. Także dzisiaj wieczorem gdzieś się przejdę zobaczyć, czy to prawda, bo podobno tak. Tutaj na dole beach bar, zaraz właśnie zejdę, chyba coś sobie zjem. Muszę jak najwięcej wam dzisiaj pokazać, jak najwięcej zobaczyć, ponieważ jutro chcę pojechać już do Jerozolimy, czyli do świętego miejsca 3 religii. Chcę to zobaczyć, no i później dalej. Wiadomo, przyjechałem bardziej, żeby pojechać tam właśnie na zachodni brzeg niż tutaj. No ładne miasto, naprawdę ładne miasto. I to dość popularne wśród Polaków, bo naprawdę bardzo dużo Polaków przyjeżdża właśnie do Tel Awiw. Może teraz troszkę mniej, no bo wiadomo, dużo ludzi też się boi, ale wcześniej przyjeżdżało bardzo dużo. W ogóle, jak wiecie lub nie wiecie, z pieczątką w paszporcie z Izraela, no ciężko by było później wjechać do jakichś arabskich krajów. Dlatego tutaj nie wbijają. Dają wam taką karteczkę do paszportu po prostu, który już jest z taką pieczątką i na wyjeździe musicie pokazać. Ale też jest tak, że na przykład mieszkańcy tej Izraela mają 2 paszporty, mają jeszcze jakieś europejskie
No, żeby też móc bardziej swobodnie podróżować, no bo ze swoim, no to różnie może być. W górę teraz wyczytałem o tym, jak jest tutaj sabat, czyli od piątku wieczorem się zaczyna do soboty wieczorem. W tych takich bardziej religijnych dzielnicach Izraela życie zamiera całkowicie, wszystko zamknięte, żadne autobusy nie kursują ani nic. Dziwię się, że nie przyjechałem tutaj w piątek, bo ja przeważnie mam takie szczęście. Dobra, biorę hulajnogę i tak trochę pojeżdżę, żeby nie marnować czasu. Fajnie się tutaj chodzi, ale są dość dalekie odległości, także hulajnoga załatwi sprawę. Lata co chwilę helikopter wojskowy, patroluje cały czas. Wiecie, coś przerażające? To, że jesteśmy 100 km tylko od gazy. 100 km, totalnie. A tutaj życie całkowicie wygląda normalnie. Normalnie, no jakbym na wakacjach jakiś był. 100 km dalej ludzie nie mają prądu, nie mają wody, ale to jest mniejsza z tym. Nie mają jedzenia, nie mają wody pitnej, nie mają lekarstw. Są cały czas bombardowani, ostrzeliwani, zabijani, giną dzieci, giną ludzie. To jest tak straszne, naprawdę. Aż ciężko o tym myśleć, że to tak blisko, a takie rzeczy się dzieją. Teraz przejdę na Carmel Market, ale tutaj jest chyba w okolicy taka dzielnica, w którą będę wieczorem przychodził, tylko nie wiem, czy to na pewno tu, bo miała być taka właśnie hipisowsko-imprezowa. Normalne życie, całkowicie normalne, jakby nigdy nic. O, dochodzę z przede mną. Prawy. O! Widzieliście tą dziewczynę? Co miała przedtem? Widziałem gościa tak samo z takim karabinem. Też w spodenkach plażowych. Jakby nigdy nic. Spodenki plażowe, koszulka plażowa i przewieszony przez ramię takie. Ale ogólnie jest tutaj dużo osób na przykład ubranych wojskowo ze względu na to, że tutaj służba wojskowa jest obowiązkowa dla każdego i widać i chłopaków, i dziewczyny w mundurach. No, słodkości. Jak w Turcji. Takie miejsce to zawsze można najlepsze w życiu zobaczyć. Chociaż tutaj o dziwo i tak nie ma jakoś za wiele ludzi jeszcze, ale to może taka godzina, no jest trochę gorąco. Powiem wam tak, co do cen tutaj, to tanio nie jest, jest nawet drogo. Jest drożej niż w Polsce, a w Polsce moim zdaniem jest drogo, a tutaj jest jeszcze gorzej. Myślałem, że z racji tego, że to są te regiony tutaj, to będzie tanio, a wcale nie. Myliłem się i to bardzo. Chyba że po prostu Tel Awiw jest taki drogi. No bo jakby nie patrzeć, to jest turystyczna miejscowość, wiele turystów przyjeżdża, no i ceny też są na pewno turystyczne. No i dotarłem do Jaffa, czyli do południowej dzielnicy Tel Awiwu. Miejsce niesamowite, jest to takie stare miasto, stara dzielnica, którą na pewno bardzo warto odwiedzić. Warto sobie pochodzić tutaj tymi uliczkami. Miejsce na pewno wyjątkowe, które warto odwiedzić, jak się tutaj jest. To też dzielnica portowa. Zaraz pójdę tam dalej, pokażę wam, bo chciałem tutaj na początku przyjść i zobaczyć tą starą wieżę zegarową. Ciekawostka, którą przeczytałem o tym miejscu, o Jaffie właśnie. To jest jedno z najstarszych miast portowych w ogóle w dziejach, sięgających czasów biblijnych i starożytnych, także no, nieźle. I właśnie od tego miasta wyrosł właśnie Tel Awiw. Czyli to miasto teraz jest dzielnicą Tel Awiwu, a tak naprawdę to miasto było pierwsze i dopiero później powstało to, co jest dalej tam. Fajnie, muszę tu zostać
Chyba tak, żeby też być wieczorem, bo wyobrażam sobie, że wieczorem to będzie całkiem ciekawie. No i oczywiście też później imprezowa dzielnica. Tam się muszę też wybrać, zobaczyć, czy to prawda, co piszą w internecie. O, i słychać nawet nawoływanie z meczetów. To właśnie są meczety, to żebyście wiedzieli. Bardzo, bardzo stare. O, tutaj to jest niezły widoczek. Dobra, fajnie się chodzi tutaj tymi uliczkami, ale mam jeszcze trochę do zobaczenia. O, tu jest ten meczet. Tu jest meczet, tu za mną kościół, tam dalej jeszcze był prawosławny, bo był ten taki krzyż jeszcze tą dodatkowym czymś. Da się. Pamiętajcie, że jak tam powiedzieć dobrze, że tutaj konflikt to nie jest to, że tu się zaczęło, nie wiem, chyba 2 lata temu, czy jakoś tak, zaraz sprawdzę dokładnie datę, kiedy Hamas najechał tutaj Izrael. To już trwa tu od wielu lat. To jest dżihad, to jest święta wojna. I to trwa naprawdę już bardzo długo. A po prostu to była ziemia Palestyny. Tutaj osiedlili się Żydzi. No i później tak już z biegiem czasu, co jakaś tam wojna, to sobie zabierali coraz więcej terenu. I tak naprawdę Palestyna nie jest uznawana teraz na arenie międzynarodowej przez Organizację Krajów Zjednoczonych, czyli ONZ. Izrael jest, wiadomo, pieniądz rządzi światem. Dodatkowo tak naprawdę Palestyna to strefa, która jest całkiem tak jakby ich, ale też strefa Gazy. To po prostu jest miejsce tutaj 100 km stąd, 40 km na 10 km, taki kawałek, który jest otoczony całym murem. No i wcześniej, zanim jeszcze Hamas zaatakował to Izrael, no to ludzie stamtąd, Palestyńczycy, przyjeżdżali po prostu do pracy do Izraela, bo dało się stamtąd wyjść. No teraz są całkowicie odcięci od świata. No i po prostu jedna osoba za drugą giną. I to bardzo w złych warunkach, bez jedzenia, bez wody pitnej oczywiście, chociaż normalnej też, bez leków. Straszne jest to, co się tam dzieje, naprawdę straszne. A jeszcze straszniejsze jest to, że świat na to patrzy i nie reaguje. To jest najstraszniejsze. Ja rozumiem, że tam jest Hamas, to jest organizacja terrorystyczna i tak dalej. Ale nie każdy człowiek, który tam mieszka, jest z Hamasu. I to jest właśnie, i te dzieci szczególnie. Dzieci są najbardziej niewinne. A ginie ich dziesiątki tysięcy. Ostatnio oglądałem takie zdjęcia stamtąd. To jest po prostu tak straszne, jak widać, że te dzieci z braku jedzenia i wody po prostu... No jak kiedyś ktoś z Was widział jakieś zdjęcia ludzi z Oświęcimia, no to tak samo tam właśnie teraz ludzie wyglądają. Masakra. Że normalnie przykro mi się o tym mówi. Izrael powstał w 1948 roku po decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych po podziale dawnej Palestyny na 2 państwa. Od samego początku istnienia to miejsce było pełne napięć i nierozwiązanych konfliktów. Hamas to ugrupowanie, które powstało w latach 80. jako reakcja na sytuację palestyńską i obecność Izraela na tych terenach. Oficjalnie przedstawia się jako ruch oporu, którego celem jest walka o niepodległość Palestyny, ale w praktyce ich działania od lat budzą ogromne kontrowersje i prowadzą do tragicznych skutków po obu stronach. Więcej o tym wszystkim opowiem Wam w kolejnych częściach tej serii, kiedy ruszę już na drugą stronę muru. No patrzcie, tutaj ludzie normalnie w żydowskich czapeczkach, a tu wieża z meczetu. Da się. Ale zachodzie mi się trafił. Byłem właśnie w tajskiej restauracji. Strasznie dużo tutaj jest Tajów i tajskich masaży i tajskiej restauracji. Zaskoczony trochę jestem.
ale jedzenie było przepyszne. Ile teraz ludzi tutaj wyszło na deptak. Wow, naprawdę jestem zaskoczony aż. No wiadomo, wcześniej było za gorąco, ale teraz to są normalnie tłumy. Właśnie teraz trochę przeczytałem o tym życiu nocnym, co to tu się wyprawia. Pamiętajcie, że będziecie chcieli na taką dyskotekę jakąś fajną, no to najlepiej jest czwartek, piątek, no bo soboty oni mają właśnie na sabat, gdzie jest wolne, nie imprezują. W ogóle tutaj się codziennie coś dzieje, to od razu mówię i pokażę wam później, że się codziennie coś dzieje. Ale podobno jak chodzi o duże dyskoteki, to najlepiej właśnie czwartek, piątek. No i musiałem tutaj przyjechać wieczorem, bo bardzo chciałem to zobaczyć, jak to wygląda. Przejdę się tam później uliczkami jeszcze. Rozmawiałem się tu z paroma osobami dzisiaj, odkąd zaczęła się wojna, wszystko to, co się dzieje. Tu podobno dużo mniej ludzi już tu przyjeżdża teraz. Polaków to bardzo dużo mniej, bo nawet jak pani w sklepie mnie rozpoznała, że jestem z Polski, to powiedziała, że kiedyś przyjeżdżało wielu Polaków, a teraz przyjeżdża bardzo mało. Czytałem, że ludzie pisali, że warto się zgubić tutaj w tych uliczkach. No i chyba się zgubiłem. Chyba się zgubiłem, czyli to dobrze brzmi. Tu jest ten targ, na którym byłem w dzień. To w nocy wygląda zdecydowanie gorzej, ale tu są właśnie ulice, na których podobno najwięcej się dzieje. Jeszcze ich szukam całkiem, ale tu już i tak się coś dzieje. Zdecydowanie lepiej niż tam, gdzie byłem wcześniej. Ale wiecie co? Co chwilę są przerażające na przykład plakaty, gdzieś zdjęcie jakiejś dziewczyny napisane, że porwana przez Hamas, jakiegoś chłopaka, że zabity przez Hamas i tak dalej, i tak dalej. Co kawałeczek to wisi. No jest tak, jak czytałem na internecie, że dużo ludzi w różnych takich mniejszych barach, knajpach sobie siedzi, a później po prostu ludzie idą i siedzą w dyskotekach, które są do rana już. Tak jak wam mówiłem, Tel Awiw podobno nigdy nie śpi, dlatego ludzie tak do 23 po prostu siedzą na mieście, siedzą w jakichś barach, później idą do dyskotek, które trwają do 3, 4, 5. A są podobno też takie, które później się zamykają, to przenoszą się gdzie indziej. I tak to wygląda. Na imprezę mi się dzisiaj nie chce iść żadną tę dyskotekę ze względu na to, że jest środa. A było powiedziane, że najlepsze są czwartki i piątki. Trzeba by było czekać pewnie do 24 albo nawet do 1, zanim się rozkręci. Tak, żeby się po prostu nie chce. O 6 muszę wstać, może 6:30 i ruszam na dworzec i jadę do Jerozolimy. To jest druga część mojego planu, który tutaj jest, no i tam już jest po prostu przy samej granicy. Tam zostanę jeden dzień i noc i na kolejny dzień rano przekroczę i będę już w Palestynie. Dobra, już powoli wracam do hotelu i powiem wam coś szczerze. No, u mnie zawsze jest szczerze. Gdybym miał w głowie tego, co mam na temat tego kraju, na temat tego, co tu wyprawiają, a raczej nie tu, a po drugiej stronie muru w Gazie, tego, ile dzieci tam zginęło i jest, wiecie, głodują, nie mają co pić, nie mają leków, nic. Gdyby wszystko nie to, co się składa w tą całość, no to tu naprawdę jest spoko. Serio, jest tak fajny wakacyjny klimat. Przypomina mi to trochę Hiszpanię. No wiadomo, wiszą wszędzie izraelskie flagi, ale gdyby nie to przypomina Hiszpanię. I naprawdę jest spoko, no. No ale jednak nie mogę jakoś w tej mojej głowie cały czas tego przełamać, co mam. No i w sumie wam się nie możecie dziwić, bo sądzę, że każdy z was, a może nie każdy, a większość
uważa to samo co ja. Dobra, już w pokoju, idę w kimę. No i co? Do jutra. Oglądajcie dalej. Siemanko, 7 rano. Ja szybko na nogach. Biorę hulajnogę, jadę na śniadanie i później ruszam na dworzec. Jadę do Jerozolimy. Taki mam plan na dzisiaj, żeby tam dzisiaj dojechać. No, nie wiem, ile tam w sumie będę jechał. Na dworcu widziałem, że pociągi są od razu bezpośrednie. Poza tym taka Polka, którą wczoraj tutaj spotkałem na lotnisku, to też mi powiedziała, że właśnie najlepiej tam sobie pociągiem pojechać. Ja wszystko wam powiem zaraz co i jak, po kolei. Ale najpierw muszę coś zjeść i wypić mocną kawkę. Śniadanko zjedzone, no i powiem wam, że kanapka taka z awokado z jajkiem, kawa, soczek 100 zł. W normalnej takiej, wiecie, kawiarni takiej, no, na takim osiedlu, na zwykłej ulicy. Ceny tutaj są spore, ale to w sumie dowiedziałem się o tym już na lotnisku. Jak zapytałem właśnie tej Polki, czy jak z cenami. Przejazd autobusem na przykład kosztuje 8 czy 8 zł. No to jest 2 euro, no to nawet to nie jest tanio. To jest drogo moim zdaniem. I tu właśnie mam autobus, który zabierzemy na dworzec. Powiem wam, że komunikacja miejska jest bardzo dobra. Co do taksówek na przykład, no to nie działa tutaj żaden Uber ani coś takiego. Mają coś swojego, no ale polecili mi, żeby zdecydowanie bardziej korzystać z hulajnóg i z autobusów. I tak też właśnie robię. Lepiej się słuchać niż później wydawać 5 razy tyle, ile się powinno. Tym bardziej, że to jest dopiero początek podróży. 6 tygodni, 7 tygodni w sumie przede mną. No i muszę jechać na kapę. Moja karta nie zadziałała. Trudno. 8 zeta w kieszeni. Nie, to nie dlatego odbiłbym, jakby działała, ale niestety. A że już byłem w autobusie w środku, no to przecież nie wysiądę. Wiecie, jestem zaskoczony też. Wyobrażałem sobie, że będąc tutaj dużo więcej będzie widać takich ortodoksyjnych Żydów, którzy wiecie, chodzą w tych ubraniach swoich, w takich czapkach, chłopaków z tymi pejsami z boku i tak dalej, i tak dalej. Znaczy pejsami, to nie pejsy, no wiecie o co chodzi. Grzesiu, wstaw zdjęcie. A tak naprawdę widać ich bardzo, bardzo mało. Ale wydaje mi się, że właśnie jak pojadę do Jerozolimy, no to tam zdecydowanie więcej będzie widać, no bo jednak święte miejsce 3 religii, święte miejsce dla 3 religii. Także pod tym względem na pewno tam będzie inaczej. No bo Tel Awiw to wiadomo, nowoczesne miasto. Wchodzę na dworzec, to zaraz wam powiem, ile też kosztuje taki bilet. Tutaj też obok od razu głównego dworca z pociągami jest dworzec autobusowy, ale ja wolę jechać pociągiem. No i tak, bilecik 27 i 40 minut tylko jedzie, także świetnie. Chwila, moment i tam będę. Muszę czekać 20 minut. Na 4. peron muszę iść. I właśnie nie wiem, gdzie to się na peron idzie, ale chyba tam. Tutaj zaraz pokażę, to jest taka ściana jest ze zdjęciami. Nie chcę tego jak pokazywać wprost, bo siedzi tutaj wojsko. Ale właśnie są zdjęcia ludzi, którzy po prostu zostali porwani właśnie tutaj za mną. I jest napisane, zwróćcie ich do domu. W ogóle tutaj wszędzie są oklejone też różne zdjęcia i też różne napisy tych, co zginęli i tak dalej. Jestem zaskoczony, bo to po prostu jest wszędzie, co kawałek gdzieś możecie to zobaczyć. Tutaj cała. Tutaj też. No i 40 minut jestem na miejscu. Muszę teraz gdzieś iść
Bo w sumie pojadę do tych najważniejszych tam miejsc, ale no nie, dobra, może w sumie tam znajdę hotel. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie, bo jeszcze nie mam hotelu nawet żadnego, nie wiem dlaczego, w sumie nie zarezerwowałem nic, no, ale tak się stało. A, fajnie to wygląda. No, tu już widać to pomieszanie religii. Właśnie koło mnie pani w chuście na głowie, przede mną ortodoksyjny Żyd, jeszcze inni ludzie. Także jest to widoczne. Dobra, rezerwacja zrobiona. Zatrzymuję się w hostelu, ale mam kapsułę. Coś takiego, takiej kapsuły spałem kiedyś w Singapurze. Pokażę wam, jak te kapsuły wyglądają. Tu jest nasza. Tam jest jeszcze ich więcej. I tutaj macie elegancko taką dwuosobową. Cyk, cyk, cyk. Możecie sobie zgasić. Jerozolima ogólnie jest bardzo ciekawym miejscem. Ziemia święta. Także od razu was zapraszam na kolejny odcinek. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć o tym, żebyście nie zapomnieli subskrybować kanał Podróże Wojownika, ponieważ w tym roku dążę do 1 000 000 subskrypcji. Mam taką brudną kamerę. Od razu lepiej. Znowu musiałem jechać na gapę. Jestem przestępcą. No, gdzieś tu niedaleko ma być mój hostel, znaczy jeszcze 5 minut stąd. Ale stwierdziłem, że zatrzymam się w samym centrum, żeby mieć dobrą lokalizację i żeby wszędzie było blisko, żebym mógł sobie z buta chodzić. Kurde, właśnie dostałem wiadomość od mojego hostelu, że mogę dopiero przyjść o 15. Jak o 15? A 10 rano. Także idę tam, może chociaż plecak zostawię. Miejmy nadzieję, że się uda. A i w ogóle jak się uda, to nawet już dzisiaj będę po drugiej stronie. Nie będę też tak mocno wypowiadał tego wszystkiego, bo to ludzie są pewnie troszkę pospinani. Chociaż może nie. Chociaż w tym mieście nie powinni. To jest raczej bardzo tolerancyjne miejsce dla każdego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej tak powinno być. Zobaczcie, jak plakaty ludzi. Bring me home now. Widzę właśnie na jakimś jednym jest chłopak 34 lata miał, później 35. Teraz przekreślone pokazuje, że 36, 3 lata. Już go nie ma. Tutaj inny, że jest ciągle przytrzymywany w gazie, a jego ciało, bo jest też zamordowany przez Hamas. Możecie zobaczyć te inne. Zastanawiam się, czy jak będę już w Palestynie, czy na przykład tam będzie takie coś, że ktoś zginął właśnie tutaj, przez nich zabity. Czy to też tak działa? Chociaż pewnie nie, bo tam gdzie APD, czyli na zachodnim brzegu, to i tak jest okupowane przez Izrael, także na pewno by sobie nie pozwolili, żeby takie coś wieszać. Jeszcze dodatkowo tam też podobno, mimo że to jest Palestyna, to i tak wiszą flagi Izraela. Ja mam, że porąbany temat tutaj na miejscu, dlatego warto się zagłębić. Ja przed wyjazdem tutaj trochę bardziej się starałem dowiedzieć, o co tym wszystkim chodzi. No i po prostu proponuję wam poczytać albo pooglądać jakieś takie historyczne też filmiki o tym, żeby trochę bardziej poznać całą historię tego, jak to tu się zaczęło. No bo jest to ciężki temat. No wiadomo, że oni ci tutaj najechali ten kraj tutaj. Oni się tutaj osiedlili. No jest jak jest. Dobra, nic. Może za bardzo zaczynam rozkminiać. Już za daleko moje myśli poleciały. No. Dobra, dzięki wielkie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam was na kolejny odcinek, czyli z Ziemi Świętej, z Jerozolimy. A później zabieram was już do Palestyny. Trzymajcie się, zostaw suba, komentarz, lajka, pozdro.